Dziś temat formatów obrazu, ale nie zapisu, czyli nie kodeków, a proporcji obrazu, czyli aspect ratio. Aspect ratio. Welcome to my channel. I will talk about aspect ratio. Będziemy używali słowa proporcja obrazu, czyli stosunek szerokości do wysokości. To są tak naprawdę dwie liczby oddzielone dwukropkiem. Pierwsza liczba określa nam ilość jednostek szerokości, a druga liczba określa nam ilość jednostek wysokości. Te jednostki oczywiście są umowne, bo to mogą być centymetry, a w przypadku ekranu kinowego to mogą być nawet metry. Często się używa cale. Cofniemy się do pierwszej fotografii wykonanej już prawie 200 lat temu, bo w roku 1826 lub 27, tutaj to nie jest do końca jasne. I popatrzymy, jak się te formaty zmieniały poprzez lata, poprzez pojawienie się oczywiście taśmy filmowej czy taśmy celuloidowej, później pojawienie się kina, telewizji. Oczywiście te dwie liczby, jeżeli one są bliższe siebie, na przykład 1:1, no to oznacza, że mamy obraz kwadratowy. Im pierwsza liczba jest większa, czyli stosunek ten jest taki, że pierwsza liczba jest dużo większa od drugiej, oznacza to, że obraz jest bardziej panoramiczny, ale zacznijmy może od tak naprawdę naszego wzroku, chociaż sprawa jest złożona, ponieważ nasz wzrok bardzo lubi perspektywę, a ekrany są płaskie. Oglądamy obraz na czymś, co jest płaskie, czyli na takim prostokącie płaskim. No ale zobaczmy, jak taki płaski prostokąt wpisuje się w to nasze pole widzenia, ale najpierw jak to nasze pole widzenia wygląda. Nasz wzrok to jest około 60 stopni w górę, tu już nam przeszkadzają brwi, i około również 60 stopni w dół, czyli wertykalnie mamy 120 powiedzmy stopni. Jeżeli chodzi o horyzontalne widzenie, tutaj mamy już sprawę troszeczkę inną, bo mamy jedno oko, które tu widzi 180 stopni, natomiast tutaj już przeszkadza nos i mamy tylko 60 stopni. Podobnie jest po drugiej stronie, ale łącznie to jest około 180 stopni, więc nasz tak naprawdę obszar widzenia jest bardziej panoramiczny. Ale jakbyśmy wyrysowali kształt tego pola widzenia, no to oczywiście nauka już to dawno temu zrobiła i wiemy, jak to wygląda. To jest forma, która przypomina troszeczkę takie serce. Oczywiście po obu stronach pamiętamy, że widzimy jednym okiem i jednym okiem. Ten margines, gdzie widzimy jednym okiem, to możemy spokojnie wyciąć i skupić się na tym obszarze, który widzimy obojgiem oczu. Pamiętajmy oczywiście, że nie wszędzie widzimy tak samo ostro. Oczywiście im dalej od tego centrum, tym widzimy mniej ostro. Ale zobaczmy, jaki kształt prostokąta najlepiej wpisuje się w ten nasz obszar widzenia. Oczywiście patrząc na ekran możemy regulować odległością, możemy się przybliżać, możemy się oddalać, tak aby ten prostokąt właśnie ekranu wpisywał się najlepiej w nasze pole widzenia. No ale tutaj właśnie są istotne te proporcje obrazu, czyli stosunek szerokości do wysokości. Popatrzmy, jak to wygląda. Jaki prostokąt najlepiej wpisuje się w nasze pole widzenia. Ten kształt, który tu widzimy, to jest właśnie nasze ludzkie pole widzenia. Weźmy sobie najbardziej popularne, można powiedzieć kultowe formaty i sprawdźmy, jak one się wpisują w ten kształt, który z nich najlepiej wypełnia to nasze pole widzenia. Zacznijmy od formatu 4:3, który jest, można powiedzieć, najbardziej też kultowym formatem. I format 3:2 wpisuje się całkiem nieźle. Format 16:9 zostawia troszeczkę miejsca na dole. No i weźmy sobie taki format już bardzo panoramiczny, który jest stosowany w telefonach komórkowych, czyli 19,5:9 to jest format ekranu iPhone'a 15 i widzimy, że oczywiście horyzontalnie wpisuje się dosyć kiepsko, natomiast w pionie
wpisuje się całkiem nieźle. No, wygląda na to, że bardzo dobrze wpisuje się format 3:2. Również 16:9, ponieważ tutaj możemy się troszeczkę przybliżyć i to, co jakby ten obraz nie obejmuje na dole, no to tak naprawdę możemy to zniwelować właśnie tym przybliżeniem się do ekranu. 4:3 też całkiem nieźle się wpisuje. Formaty pionowe pozostawiają bardzo dużo wolnego miejsca po bokach, czyli w ten czas skupiamy się tylko na fragmencie tego naszego pola widzenia. Jeżeli coś jest szersze niż 16:9, czyli taki obraz bardziej panoramiczny, no taki anamorficzny, już powyżej 2 powiedzmy z przodu, tak? 2,3:1, no to wtedy wydaje się, że już ta nasza głowa musi się troszeczkę obracać, czy te oczy już muszą podążać za akcją, tak? To nie jest już patrzenie się jedynie na wprost, jedynie niewielkie ruchy gałki ocznej, tylko tu już musimy tą głową nieco bardziej ruszać. Ale zobaczmy, jak to było na samym początku. Jakie były pierwsze formaty, począwszy od pierwszej fotografii, która została wykonana prawie 200 lat temu. Oczywiście to nie był aparat fotograficzny, to była kamera obscura. Ta fotografia się zachowała i ona ma oczywiście swój format, ma swoje proporcje. Tak, te proporcje są o dziwo zbliżone bardzo do formatu 4:3. One są dosyć zbliżone do formatu 4:3. No bardzo kultowy format. Opowiemy również o dagerotypii. W dagerotypii pojawiło się coś takiego jak fotografia postaci ludzkiej. To jeszcze nie była może fotografia typowo portretowa, ale to były postaci ludzkie, czyli osoby, które stały bądź siedziały. I tutaj dosyć naturalne były formaty właśnie te bardziej pionowe. Najbardziej powszechnym takim formatem to było 6,5:8,5, więc coś, co było zbliżone, można powiedzieć, do 3:4, czyli ten obraz 4:3 byśmy odwrócili o 90 stopni i to przez wiele lat królowało, jeżeli chodzi o taką fotografię, może właśnie nie portretową, tylko postaciową, gdzie to jest połowa XIX wieku, aż do momentu praktycznie wynalezienia taśmy celuloidowej. I tutaj mamy kolejny moment, od którego zaczyna się jakby kolejna rewolucja, jeżeli chodzi o fotografię i kino, to jest pojawienie się taśmy celuloidowej. A więc George Eastman i firma Kodak. Przy czym oczywiście my pamiętamy bardziej, czy częściej pamiętamy osoby, które opatentowały ten dany wynalazek, tak naprawdę udoskonaliły i opatentowały, a często zapominamy o osobie, która faktycznie dokonała tego wynalazku. W przypadku George'a Eastmana, niestety też tak jest. Oczywiście musiał się pojawić także Edison, bo to w końcu on się przy praktycznie każdym wynalazku prawie musiał pojawić. On wynalazł kinetoskop, a więc maszynę, gdzie pojedyncza osoba mogła oglądać filmy, ale tak naprawdę pierwszy publiczny pokaz filmowy to był film nakręcony przez braci Lumière. Rok 1895. Pamiętajmy, że taśma 35 mm, właśnie opatentowana przez Eastmana, jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, to ona się poruszała horyzontalnie, to znaczy ona się przebijała w ten sposób, tak? I oczywiście wysokość klatki w ten czas była limitowana szerokością taśmy. Taśma miała 35 mm, ale były perforacje, w związku z tym tak naprawdę było do dyspozycji tylko 24 mm. Natomiast jeżeli chodzi o szerokość, to można było przyjąć dowolny format, ponieważ to była po prostu taśma, ale przyjęto długość tej klatki 36 mm, a więc format 3:2. Ten format królował, można powiedzieć, że króluje nadal tak w fotografii.
profesjonaliści mogą mieć do mnie pretensje, że nie mówię o średnim formacie czy o wielkim formacie. Natomiast format 3:2, czyli mały obrazek, upowszechnił się i możemy mówić o formacie typowym w tym momencie. Tak samo wydruki, tak, przecież wszyscy pamiętamy powiększenia 10:15. Przez całe dziesiątki lat mamy przecież mnóstwo albumów z fotografiami w formacie 15:10. W filmie wyglądało to już nieco inaczej, ponieważ w filmie taśma przesuwała się wertykalnie. Szerokość taśmy była szerokością klatki, natomiast wysokość można było dobrać w dowolny sposób. Standardowo dobrano 4 perforacje jako wysokość i w ten czas osiągnięto format 4:3. I to jest też format, który jest na pierwszych filmach braci Lumière. Natomiast później pojawiły się modyfikacje, bo zauważmy, że najpierw mamy do powiedzmy końca lat 20., czy nawet jeszcze do początku lat 30. kino nieme, a więc nie mamy ścieżki dźwiękowej zapisanej na tej taśmie celuloidowej. Natomiast kiedy pojawił się dźwięk, to trzeba było ten dźwięk zapisać również na tej taśmie, prawda? Czyli trzeba było część tej klatki, która do tej pory była poświęcona na obraz, przeznaczyć na dźwięk i ona oczywiście była niewidoczna. Tam był zakodowany dźwięk. Później oczywiście są też taśmy 70 mm, jest kultowa taśma 16 mm czy 8 mm jak najbardziej. W przypadku taśmy 16 mm proporcje obrazu zostały dokładnie takie same. Dzisiaj często wyraża się to już w pikselach, ale pojawia się telewizja ze swoim formatem 4:3. Dopiero od bardzo niedawna przeszliśmy na format 16:9. To jest też bardzo fajny format, on też się świetnie wpisuje w nasze pole widzenia. Natomiast w formacie 4:3 nadal mamy mnóstwo materiału nakręconego, mamy przecież seriale kultowe, mamy filmy w tym formacie, mamy programy telewizyjne nakręcone w tym formacie, przecież jeszcze seriale kręcone na początku lat 2000 były kręcone w formacie 4:3. Dzisiaj często mamy powtórki seriali nakręconych w formacie 4:3. Czas na krótkie podsumowanie. Pominiemy okres niemowlęcy w fotografii i w kinie i od razu skoczymy do taśmy 35 mm i w fotografii to jest standard 36:24, a więc 3:2. W filmie jest to standard 24:18, w kinie niemym, czyli praktycznie do końca lat 20., czyli standard 4:3. Po pojawieniu się ścieżki dźwiękowej, najpierw mono, później stereo, mamy tak zwany standard Academy, czyli Academy Ratio, czyli 22:16. Widzieliśmy to już wcześniej, 22:16. Telewizja przynosi standard 4:3. Telewizja wysokiej rozdzielczości to 16:9. Ale wróćmy jeszcze do kina, bo lata 60. to są formaty anamorficzne, czyli 2,33:1, a jaki dzisiaj mamy standard w kinie najczęściej spotykany. A teraz porozmawiamy sobie o formatach matryc w naszych kamerach, aparatach fotograficznych. Wszystko już jest cyfrowe, w związku z tym o matrycach cyfrowych oraz o formatach smartfonów, począwszy od pierwszego iPhone'a, a później jeszcze porozmawiamy sobie o platformach. We współczesnych aparatach fotograficznych mamy tak zwane aparaty pełnoklatkowe, czyli full frame, i tam zachowano standard 3:2, czyli dokładnie matryca odpowiada wielkości klatki filmu 35 mm w proporcjach 3:2. Matryce APS-C, one są trochę mniejsze, ale zachowują proporcje 3:2 i matryce 4:3, jak sama nazwa wskazuje, mają proporcje 4:3. W
Wszystkie te aparaty robią zdjęcia w formacie 3:2, no oczywiście te 4:3 robią w formacie 4:3, natomiast jeżeli chodzi o filmy, to tutaj standardem jest Full HD, 4K, 6K i 8K. Full HD, 4K, 8K mają standard 16:9, dokładnie taki jak telewizja wysokiej rozdzielczości, czyli nasze powiedzmy telewizory, czyli 16:9. 6K ma ten standard leciutko inny, bo to jest 17:9, ale oczywiście można z tego wykroić w bardzo łatwy sposób format 16:9. Jeżeli chodzi o współczesne smartfony, one przechodziły bardzo dużą ewolucję i ekrany dzisiejszych smartfonów, a ich matryce mają zupełnie inne proporcje. Matryce, na których zapisujemy i fotografie, i oczywiście filmy, mają z reguły najczęściej stosowana, to jest proporcja 4:3. Natomiast i w takich proporcjach najczęściej są robione zdjęcia, czy poziomo, czy pionowo, oczywiście to jest format 4:3 lub 3:4. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, to tutaj standardowo one kręcą też w Full HD i 4K. Natomiast Full HD i 4K to jest standard 16:9. Oczywiście jeżeli odwrócimy telefon pionowo, kręcimy w standardzie 9:16. Natomiast jeżeli chodzi o ekrany smartfonów, one przechodziły ewolucję, bo na początku one miały format 3:2. Na przykład pierwszy iPhone miał proporcję ekranu 3:2. Obecnie te proporcje ekranu idą w kierunku wydłużenia się tego smartfonu i przeszły przez 16:9. Był taki okres, że smartfony miały proporcję ekranu 16:9. W tej chwili najnowszy iPhone ma 19,5:9, ale zdarzają się też 20, czy nawet powyżej 20:9. Takie proporcje mają ekrany. Natomiast matryce mają proporcje z reguły 4:3. Platformy, no oczywiście platformy typu YouTube najchętniej wspierają formaty 16:9, a więc Full HD, czy 4K, czy 8K. I tutaj mamy proporcję 16:9, ale także wspierają oczywiście inne proporcje, bo na przykład można zrobić film w proporcji 2:1. Można zrobić film w proporcji 2,35:1. Natomiast TikTok wspiera 9:16. Wszelkiego typu rolki na Facebooku to też jest format 9:16. Oraz YouTube jak najbardziej też przyjął format 9:16. Ale pamiętajmy, że pierwszy format instagramowy to były zdjęcia kwadratowe 1:1. Obecnie wspierają zarówno 16:9, jak i 9:16. Pytanie zasadnicze, tak? W jakim formacie robić na przykład filmy, żeby można było je opublikować na obu platformach, czyli na przykład na YouTubie w formacie 16:9, a na TikToku w formacie 9:16, czy na Facebooku w formacie 9:16. To jest zasadnicze pytanie, czy na przykład wycinać, ale wycinanie nigdy nie jest dobre. Tutaj zaraz pokażę przykład. Oczywiście zrozumiała jest popularność formatu 9:16, ponieważ to jest format wspierany przez TikToka, Instagrama. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Czy zawsze urządzenia, na których będziemy odtwarzali, będą wyglądały dokładnie tak? Tego nie wiemy. Co z foldami w końcu? Tak, ja wiem, że foldy nie zrobiły jakiejś oszałamiającej kariery, ale one są. One w tym momencie po otwarciu tego folda ekran jest zbliżony bardziej do kwadratu, tak? To już inaczej wygląda. W związku z tym nie wiem, jakie urządzenia będą za lat 15 czy za lat 20, bo taką perspektywą tutaj trzeba operować. Takie formaty jak 3:2, takie formaty jak 4:3, takie formaty jak 16:9, one z nami pozostaną. To nie ulega żadnej wątpliwości. Jeżeli kręcimy filmy na YouTube'a w formacie 16:9, to te formaty pozostaną przez długie lata. Natomiast czy format 9:16, tak, czy ten format przetrwa? Nie jestem tego taki pewien.
ponieważ ten format wymusiło nasze urządzenie. A jak wiemy, historia płata figle i może się okazać, że za lat 10 czy 15 będziemy mieli zupełnie inne urządzenia i format 9:16, taki format pionowy, będzie nieaktualny, ponieważ wszyscy będziemy chcieli znowu oglądać filmy przystosowane do naszego urządzenia. A co to będzie? Nie wiemy.